The Leviathan's Fantasy. Gra wydana 26 czerwca 2023 przez producenta Star Chess Studio. Gry można kupić za 71,99 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty od 36 zł z keyshopowych stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy gra o budowaniu miasta połączona z zarządzaniem gildią poszukiwaczy przygód wyszła dobrze? Czy mimo licznych błędów czerpałem z tego jakąkolwiek rozrywkę? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Keriot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Gry, którą znalazłem całkiem przypadkiem na Steam, jak szukałem jakichś gier związanych z budowaniem. Moim oczom ukazał się ten tytuł i przyznam, że dość mnie zaintrygował, a cena nie była zbyt wygórowana, więc zakupiłem i spędziłem tu jakieś 50 godzin. O czym w ogóle jest ta gra? The Leviathan's Fantasy to gra, w której wcielamy się w tytułowego Lewiatana, który na swoim grzbiecie ma sporo miejsca, gdzie rosną drzewa, znajdują się różnorakie złoża i miejsce nadaje się na zbudowanie miasta. Pomoże nam w tym blond piękność o imieniu Sylwia, która oferuje nam samouczek i sporo podpowiedzi w późniejszych etapach gry. Opowiada nam o możliwości rozbudowania miasta na naszym grzbiecie, do którego będą przybywać ludzie, którzy zamieszkają u nas lub będą zwykłymi turystami lub, co najważniejsze, przybędą poszukiwacze przygód. Na naszym grzbiecie, co ważne by dodać, znajduje się portal do innego miejsca, gdzie bohaterowie mogą zdobywać doświadczenie dzięki zabijaniu potworów lub wchodzenia do podziemi. Ale to nie koniec, bo jak mówiłem, możemy zarządzać gildią poszukiwaczy przygód, w efekcie czego możemy konkretnym bohaterom przydzielać różnorakie zadania, jak zabij określoną ilość potworów, zbierz surowce, eksplorowanie, zabicie bossa i tak dalej. Do dyspozycji mamy wiele różnych bohaterów, od zwykłych, którzy mają dookoła swojego awatara zieloną ramkę, aż po bardziej zaawansowanych i unikalnych, którzy mają fioletową czy złotą ramkę. Bohaterom możemy zaproponować osadzenie się w wiosce, ale aby to zrobić, należy ich przekonać, a sposobów mamy na to kilka, jak dawanie prezentów, oferowanie coraz to bardziej wymagających misji, czy wiele możliwości na rynku, by mogli wydawać pieniądze na różne rzeczy. Bo dzięki odpowiednim budynkom czy straganom możemy zaoferować wiele dóbr, jak pamiątki, bronie, jedzenie i wiele innych. Jeśli chodzi ogólnie o budynki, to mamy spore drzewko rozwoju, które dzielą się na 3 kategorie i możemy zbudować warsztaty, stoiska, dekoracje i tym podobne. Jest tego od groma. Dzięki robotnikom, których możemy osadzić w wiosce, a następnie przydzielić do odpowiednich prac, mamy możliwość przyspieszyć pewne procesy, jak szybsze produkowanie różnych rzeczy, jak chociażby wcześniej wspomniane bronie. Czy jest to jakiś główny cel? W sumie jest to jedna wielka piaskownica, w której rozbudowujemy miasto, werbujemy więcej robotników czy bohaterów, aby na stałe się osadzili u nas oraz wysyłamy ich na różnorakie misje. Aby im w tym pomóc, mamy sporo możliwości, by to zrobić. Jednym z nich jest ekwipunek, który możemy im przydzielić i mimo, że mamy tu zarówno magów i wojowników chociażby, to nie mamy określonych zbroi dla nich jak dla kapłanów szaty, a dla wojów ciężkie opancerzenie. Dla wszystkich jest to samo. Jeśli zaś chodzi o bronię, to już mamy większy wybór. Mamy na bliskie starcie bronie jak miecze, szable, sztylety, a na dystans łuki czy pistolety. Mamy też specyficzne bronie jak chociażby latający miecz. Kolejny sposób na wzmocnienie bohaterów to tak zwane bloodline, które dają im więcej zdolności, więc sposobów na ulepszanie naszych bohaterów jest naprawdę sporo. I przyznam, że wciągnąłem się w ten tytuł ogromnie, bo rzadko miałem tak, żeby jakaś gra sprawiła, że po powrocie od razu ją odpalam, czy myślę w trakcie pracy, by w to grać i grać. Mimo swojej prostoty i braku większej dynamiki, to podobało mi się rozwijanie miasta, wysyłanie bohaterów na misje, przemierzanie naszym lewiatanem na kolejne regiony, gdzie są jeszcze silniejsze potwory i gdzie możemy wykonywać również misje. Naprawdę niesamowicie dobrze spędziłem tu czas. Ale w chwili, gdy zacząłem w to grać, to grałem w wersję przed wydaniem wersji 2.0, a wówczas gra miała ogromną ilość błędów. Ilość klatek nie przekraczała 40 FPS-ów, miałem kilka razy crasha i ogólnie czułem się, jakby to było jedna z najmniej dopracowanych gier, w jakie kiedykolwiek grałem. To była masakra. Mimo to zaciskałem zęby i grałem, bo sam pomysł gry mi się za bardzo podobał i nie chciałem odpuścić. Jak jest teraz? W dzień pisania materiału jest to wersja 2.1.4. Klatki skaczą nawet do 100 FPS-ów, o wiele mniej błędów, choć nadal się zdarzają, ale i tak jest lepiej. Jednakże jedna kwestia nadal jest dość problematyczna, a nawet wydaje mi się, że jest gorzej. Gra pochodzi od chińskiego dewelopera i bardzo często napotykałem rzeczy, które są po chińsku, mimo że język mam zaznaczony na angielski. Starają się na bieżąco to tłumaczyć, ale szczerze powiedziawszy czasem zdarzają się błędy, które sprawiają, że jakieś zdanie nie ma sensu. Ta gra ma naprawdę super
super pomysł i starałem się go jak najlepiej zrealizować. Za dzieciaka ktoś mi polecił grę Majestic 2, która jest symulatorem królestwa fantasy. Również budowałeś miasto i zarządzałeś gildią poszukiwaczy przygód, co od razu przyszło mi na myśl, gdy grałem w Lewiatana. Zapewne dlatego się tak kurczowo trzymałem tej gry mimo ogromnej ilości błędów, bo rzadko kiedy widziałem taki pomysł czy grę, która polega na zarządzaniu taką gildią. Dodatkowo tak powiem, że po aktualizacji 2.0 nie jestem w stanie grać w zapis przed aktualizacją gry, bo gra chodzi w 20 fps i kompletnie nie jestem w stanie się skupić, bo wszystko się tnie, także przy okazji rozwaliło mi zapis. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Jest tu sporo jeszcze do zrobienia. Mimo że po wydaniu wersji 2.0 jest lepiej, to nadal zdarzają się spadki FPS-ów, czasem postacie się jeszcze bugują, problem z nieprzetłumaczonymi kwestiami i tym podobne. Także pod względem technicznym jest lepiej, ale nadal sporo do zrobienia. Audio. Dość spokojna i powtarzalna muzyka. W pewnym momencie ją po prostu wyciszyłem i puściłem swoją muzykę, ale nie jest ona zła. Gameplay. Bardzo przyjemny i dość relaksujący. Budowanie miasta, dbanie o ekonomię i wysyłanie różnorakich bohaterów na różne misje, także jest tu co robić i można odpocząć przy okazji, o ile was błędy nie zamęczą. Grafika. Jest dość prosta i kolorowa. Modele 3D postaci starają się porządnie odwzorować je tak, jak wyglądają w awatarach, a mimo to zdarzają się pewne błędy czy niedociągnięcia. Ogólnie jednak nie jest źle, choć zdarzają się rzeczy, które kłują w oczy. Podsumowując, The Leviathan's Fantasy to gra, w którą wciągnąłem się na długie godziny, która dała mi sporo radości i zabawy, ale i która dała mi sporo nerwów i powodów do narzekania na stan techniczny. Wersję 2.0 jeszcze nie ograłem dokładnie, ale widzę poprawę względem wielu rzeczy. Mimo to jeszcze sporo pracy ich czeka. Bawiłem się tu i bawię dobrze i polecam wam tytuł, jeśli potraficie sporo wybaczać. Ja mam nadzieję, że autorzy na bieżąco będą słuchać swoich fanów, by dopieścili grę na ostatni guzik i aby dodawali na bieżąco więcej kontentu, a tego na ten moment i tak jest myślę dużo. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!